Dzisiaj jesteśmy w wyjątkowym miejscu. Porozmawiamy sobie o renowacji paska, o którym mówiłem w ostatnim odcinku. Spróbuję Wam opowiedzieć coś więcej o tym, co z nim zrobiłem, jak przywróciłem go do żywych i jak to wyszło. Zapraszam. Jest wcześnie rano, a już nie jestem tutaj pierwszy. Ktoś miał spacerek. No i w porządku. Świeże powietrze z rana to nie ma nic lepszego. A od tego momentu na całej drodze brakuje śladów, więc będziemy sami. Cześć, tu Tajga. Dzisiaj jesteśmy w wyjątkowym miejscu. Za mną widzicie legendarny Zamek Czocha. Porozmawiamy sobie o renowacji paska, o którym mówiłem w ostatnim odcinku. Jeśli go nie widziałeś, to zachęcam. I spróbuję Wam opowiedzieć coś więcej o tym, co z nim zrobiłem, jak przywróciłem go do żywych i jak to wyszło. Zapraszam. Swoją drogą, to co tutaj widzicie, to jezioro. W tym konkretnym miejscu wygląda jakby było rzeką, bo jest dosyć wąskie, ale ono po prostu robi taką serpentynę i tam idzie dalej, aż do samej zapory. Wygląda na to, że pokryło się lodem. Nie wiem jak grubym, nie było zbyt zimno, więc pewnie chodzić by jeszcze po nim nie dało rady. Jest i on. Zanim jeszcze rozwinę temat samego paska, powiem tylko, że renowacja była mega prosta. Jest to ten pasek z ostatniego odcinka, który wybrałem, bo były dwa. Wybrałem ten czarny, on był w lepszym stanie. Nie byłbym sobą, gdybym nie dodał czegoś od siebie. Zaraz Wam pokażę, co zrobiłem. Ja jestem mega zadowolony. Tak naprawdę wydaje mi się, że dawno nie miałem takiego, no nie wiem, ciekawego, oryginalnego paska. Mi osobiście się podoba. Zaraz Wam pokażę efekty. Najpierw muszę pozbyć się starego paska, żeby móc przetestować ten nowy. Nie byłbym sobą, gdybym nie zabrał saszetki do testów. Zaraz ją przytroczymy. No i dobra, chwila prawdy. Proszę bardzo. Jest saszetka, jest paseczek. Leży jak ulał. Skoro spodnie już mi nie spadną, to przejdę do szczegółów renowacji. Sam proces odnowy paska był dużo prostszy niż odnawianie tej starej torby, którą mam dzisiaj ze sobą. Jeśli nie wiesz, o co chodzi z tą torbą, to zachęcam Cię do obejrzenia trzeciego odcinka z serii Tajga Outdoor, gdzie dokładnie tłumaczę i pokazuję, w jaki sposób ją odrestaurowałem. W pierwszej chwili zacząłem od tego mocowania do klamry, ponieważ ono było w ogóle zesztukowane z innego paska, z innej skóry. Nie było sensu zostawiać takiego czegoś, zrobiłem po prostu nowy. Kolejnym punktem było wymycie tych wszystkich klamer. Zostawiłem je w kąpieli wodnej połączonej z octem oraz sodą oczyszczoną, aby cały brud, cały tłuszcz oraz osad łatwiej można było wyszorować jakąś szczoteczką. Kolejny, chyba mój ulubiony proces na to wychodzi, to szlifowanie mizdry. W tym przypadku w ogóle nie szlifowałem papierem ściernym ręcznie. Po prostu nałożyłem papier o gradacji 120 na szlifierkę i zacząłem powoli w jedną, w drugą, po skosie, po bokach. Powiem Wam szczerze, że ona była w dobrym stanie. Ona była tylko lekko przybrudzona, wiadomo, od spodni, od brudnych rąk, od takich tam drobnostek, więc nie było z tym dużo pracy. Wystarczyło 5 do 10 minut takiego lekkiego, delikatnego szlifowania i mizdra była jak nowa. Następnie wziąłem sobie odrobinę octu do lekko ciepłej wody, niezbyt gorącej i taką półsuchą ściereczką zacząłem po prostu oczyszczać to lico z zabrudzeń, z jakichś tam tłustych plam, z kurzu, błota, wiecie, takich podstawowych brudów po codziennym użytkowaniu naszego paska. W tym przypadku efekt był widoczny od razu, ponieważ z lekko błyszczącej, takiej wiecie, troszkę spatynowanej skóry stała się ona z powrotem lekko matowa, więc ten brud po prostu został z niej oczyszczony. Następny w kolejce był krem do skór antykowanych. To jest jakiś taki podstawowy kosmetyk, który posiadam w domu. Zresztą używałem go również do odnowy tej torby. Powiem Wam szczerze, nie wiem do czego on tak realnie służy, ale mi osobiście podoba się jego zapach i z
takiego, wiecie, lekko starego, zakurzonego zapachu paska. On jakby od razu pachnie nowością, pachnie taką fajną, odżywioną skórą. Jak będzie się zachowywać ten krem później, no to przekonam się w trakcie użytkowania, ale tak czy siak on wchłania się w skórę. Od razu zacząłem go polerować po kilku minutach od wyschnięcia szczotką z końskiego włosia. Nie widać, żeby negatywnie wpływał na skórę, na lico, na jakieś tam zagłębienia czy pęknięcia, więc wydaje mi się, że to naprawdę dobry produkt z tego, co widzę na chwilę obecną na własne oczy. I zaskakująco ostatni punkt renowacji to oczywiście woskowanie. Muszę sobie kupić wosk pszczeli w takim bloku i spróbować roztopić go i w ten sposób woskować skórę. Natomiast jeszcze go nie kupiłem, więc woskowanie odbyło się standardowo przy użyciu wosku palc, czyli tego bezbarwnego środka fajnie pachnącego miodem, który po prostu wcieram ładnie, tam zostawiam go do wyschnięcia. Po kilkunastu godzinach bardzo fajnie się go poleruje. On zostawia taki firn, taką warstwę, powłokę ochronną, która bardzo fajnie chroni naszą skórę przed wodą, przed wilgocią, jakimiś niepożądanymi zabrudzeniami, czy efektami właśnie dostania się śniegu, wody, deszczu i tak dalej, i tak dalej. Co ja bym zrobił bez tej herbaty? Tutaj. Dzisiaj wyjątkowo bez żadnych dodatków, bez miodu od dziadka, ponieważ ten się skończył. Muszę się do niego ładnie uśmiechnąć. Może coś tam mi da na ładne oczęta. Wasze zdrowie. Nawet śnieg zaczął padać. Piękna sceneria. Swoją drogą, moim skromnym zdaniem, jest to najlepsze miejsce, żeby obserwować ten zamek w takiej okazałości, ponieważ inne miejsca pokazują tylko jego część. Dlaczego akurat to miejsce wybrałem, aby pokazać Wam dzisiejszy odcinek o renowacji paska? Legendarny zamek, wspaniałe miejsce z ciekawą historią. Czemu nie przypisać by tego do historii o pasku? Ten pasek prawdopodobnie kiedyś był kupiony w sklepie, był na topie, był modny, był zbyt porządny, zatrwały. Podczas codziennego użytkowania prawdopodobnie nie dałoby się go zniszczyć do takiego stopnia, aby w pełni go zutylizować. Więc komuś się znudził, został wyrzucony. Ja postanowiłem go odnowić, nadać mu drugie życie, drugi blask i teraz będzie pisał swoją nową historię razem ze mną, razem z Wami, razem z tym kanałem. Jest nieśmiertelny. Tak jak ten zamek, tak jak legendy o nim. Nie jest to porównanie 1 do 1, ale jakiś tam sens ma. Tak jak mówiłem, ta część paska była zrobiona z innej skóry, więc ją usunąłem i zrobiłem własny kawałek skóry do mocowania klamry. Jest to skóra według producenta w kolorze khaki, ale wygląda tak dosyć mocno brązowo. Mizdrę ma bardziej taką zielonkawą, coś takiego. Jest to kark bydlęcy, grubość około 2 mm, olejowany, fajną ma fakturę, taką delikatną. Dodałem coś od siebie, taki mały smaczek, czyli moją własną naszywkę z logo, przeszyta żółtą nicią, a żeby jakoś się wyróżniał. Co do nici, użyłem takiej, kolor taki bardzo żółty, taki słoneczny, grubość 0,8 mm, lekko woskowana, płaska, bardzo fajna, bardzo wytrzymała. Wydaje mi się, że jest to dosyć tradycyjny wybór, jeśli chodzi o takie rzeczy codziennego użytku, czyli tak zwane EDC, ponieważ jeśli wpiszemy w wyszukiwarkę internetową frazy typu skórzane rzeczy, bushcraft, survival i tak dalej, to często spotkałem takie kombinacje, na przykład czerni, brązu, właśnie kaki i takich różnych leśnych, ziemnych kolorów z taką właśnie żółtą nicią. Podsumowując, renowacja przebiegła szybko, sprawnie, pomyślnie. Efektem jest wspaniały pasek, którego będę używał z zadowoleniem i z uśmiechem na twarzy. Będzie mój, będzie oryginalny, będzie sygnowany moim logo, więc tym fajniej nosi się takie rzeczy. W dzisiejszym materiale to tyle. Mam nadzieję, że takie filmy Wam się podobają. Dajcie mi znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał Tajga po więcej nowości. Możecie również kliknąć w dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego i pamiętajcie, niech skóra będzie z Tobą. Dobra, spadam z tego lasu, bo jeszcze mnie jakie dziki zjedzą.